Dzień dobry. Ładnie dynie rosną. Mam trochę tych bali wyjętych z domu. Część z nich jest w takim stanie, że do niczego się nie nadaje, nawet na schodki. A na opał to tego też nie ma co, bo to próchno. To pomyślałem, że porobię tutaj takie właśnie burty z boku, ale podobnie jak tu w ogródku. Powiem wam, że nie myślałem, że do takich prac przyda mi się nasz kajakowy wózeczek. Ale taczką to wieść nie jest wygodnie. Bo za długie są te bale, a nie chcę ich też przycinać. Potem będzie mi to brakowało. No, a tu się to super sprawdza. Jeszcze potrzebuję materiał na kołeczki.
dojdzie ziemia i dociśnie. I jeszcze na to obornik i no i trochę dobrej ziemi. Ale najpierw zrobię następny schodek, żeby tak nie latać z tematu na temat.
Za długo to kółko mi już nie popracuje. Była opona i dętka wylazła. Trzeba będzie kupić kółko. Dobra. No to teraz potrzebny jest obornik. Trzeba będzie wybrać się i kupić kółko. A chwilowo przerwa w pracy. O, bez taczki, żadna robota. No i tak to wyszło. Źle nie jest. Tyle, że mam nieplanowaną przerwę z dwóch powodów. Po pierwsze, najpierw pękła mi opona, a potem oczywiście chwilę później dętka i muszę pojechać do sklepu i dokupić kółko. A po drugie, zgodnie z zapowiedzią miał być koło pierwszej deszcz, ale nic nie mówili o burzy, a to wygląda też na burzę. A co do tych naszych schodkowych, a może tarasowych poletek, to tutaj jeszcze jest jedna trochę nieplanowana funkcja, która nam się pojawi. O, już zaczyna padać deszcz. Zrobiły się 3 nowe, duże i całkiem wygodne ławeczki. Naprawiłem kółeczko, znaczy kupiłem nowe. Pasówka. Ciekawe, czy ten przejdę. O, idealnie.
dobrze, to ja swoją zgrubną pracę wykonałem. Kilkanaście taczek dobrej ziemi dowiozłem. Jest też obornik, jest też ślimak. Resztę zostawiam już Marcie. Przywiozłem jej jeszcze na wszelki wypadek jedną taczkę tej ziemi, jakby gdzieś trzeba było dosypać. Dzień dobry. Ponieważ to jest 100. odcinek z naszego siedliska, to pomyśleliśmy, że Wam tak bardzo ogólnie powiemy, co nas jeszcze czeka, co Was też w sumie jeszcze czeka w tym roku. Więc bez zmian priorytet to dom. Wiemy już, że w tym roku w nim nie zamieszkamy. Natomiast no to, co chciałbym w tym roku jeszcze w domu zrobić, to zakończyć wymianę bali, zrobić pod domem, pod całym domem nowy fundament, dorobić też fundament pod ganek i z tamtej strony pod taras, zrobić stelaż wewnętrzny, który będzie w pewien sposób pełnił też funkcję konstrukcyjną, wzmacniającą ten dom. Stelaż wewnętrzny pod ocieplenie. Zrobimy takie małe jeszcze ocieplenie no i wiatroizolację od wewnątrz. No i zależałoby mi bardzo, żebym zdążył wymienić dach. Choć to będzie trudne, ale gdyby mi się to udało, to dzięki temu mógłbym zimą sobie spokojnie już pracować w środku. Druga istotna rzecz, którą musimy też zrobić w tym roku, to pierwsze takie wstępne odwodnienie nie przy samym domu, ale odwodnienie, które będzie biegło tak około 3 metrów przed domem. Muszę to zrobić pilnie, bo tutaj w tym rogu, w tym takim najbardziej zniszczonym rogu, jest dość wilgotno. Ta woda tutaj cały czas się utrzymuje. Także odwodnienie, które będzie biegło wzdłuż domu. Tu pewnie trzeba będzie zrobić studzienkę taką rewizyjną, żeby móc to odwodnienie czyścić. I następnie to odwodnienie będzie biegło dalej w tamtym kierunku. I chciałbym tą wodę, którą zbierzemy, wprowadzić do stawu. Ej, nie hałasujcie. Proszę się grzecznie bawić. Ok, tu w tym miejscu, na tej łączce, chcemy zrobić taki mały staw. Chciałbym, żeby to był taki staw, chcielibyśmy, żeby to był taki staw mniej więcej 10 metrów na jakieś 7, nieduży. Marzy nam się, żeby w nim była krystalicznie czysta woda. Więc zrobimy pewnie jakiś system filtrowania tej wody, a tam na górze kiedyś stanie sauna. Kiedyś, bo raczej to nie w tym roku. Czekaliśmy trochę z tą decyzją o stawie, żeby się upewnić na 100%, że to jest właściwe miejsce. No bo jak już się wykopie, to potem trudno zmienić zdanie. Tu jest taki stary otworek, który zrobiłem, żeby zobaczyć, jaki jest poziom wody. I zobaczcie, ta woda tu cały czas jest. 10 cm, 20 cm w głąb i mamy wodę. Ona jest żółta, no bo to jest woda z gliną. Także będziemy chcieli zrobić jakiś system, który by tą wodę nam filtrował. Wiosną posadziliśmy tutaj kilka drzew. Graby, lipy, dęby, buki, jodły. Większość się przyjęła, ale kilka buków, jakiś grab niestety uschły. Dlatego na jesieni planujemy dosadzić tutaj kilka drzew. Pewnie będą to buki i dęby.
bo takich sadzonek mamy na siedlisku najwięcej. Gdzie tak biegniesz? Następny element odwodnienia to tak mniej więcej od samochodu, gdzie jest ten najwyższy punkt. Tutaj wzdłuż tej skarpy, wzdłuż drogi biegnie taki stary rowek. I to, co ja bym chciał zrobić, to na tym fragmencie około 20-25 metrów też zrobić głębsze odwodnienie, puścić rurę, którą następnie gdzieś w tym miejscu przejdę nią przez drogę, a tu w sadzie, pewnie tu, zrobimy studnię. To jest dość blisko z kolei do naszego ogródka, także byłaby też woda do podlewania. Nasze truskawki puszczają piękne wąsy. Część z tych wąsów już obcięłam, a sadzonki wsadziłam tutaj, na tej dorobionej części pierwszej grządki. No i jeszcze 2 grządki czekają na sadzonki. Oprócz warzyw i kwiatów mamy też w warzywniku jeżyny dziko rosnące. Jest ich tutaj mnóstwo. Ale zamierzamy mieć tu więcej krzewów owocowych i w tej części poniżej stracha chcemy na jesieni posadzić krzewy borówek, malin, porzeczek, agrestu, może też świdośliwy i pigwowce. A z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy i dobranoc.